Cześć, witam. Krótkie podsumowanie na 80 000. Nadal jestem zachwycony. Jeździ się tym świetnie. Nic się tu nie dzieje. Nie generuje dużych kosztów. A z ciekawostek w ramach akcji serwisowej został wymieniony płyn. Falownika się to nazywa. To jest płyn, który chłodzi akumulatory. I podobno, mówię podobno, bo to się kilka razy zmieniało odkąd mamy to auto. Tym razem ten płyn już nie będzie podlegał wymianie. No zobaczymy, czy to prawda, czy to nieprawda. Z minusików nadal nie ma podgrzewania akumulatora. Zimą jak auto się wymrozi, no to niestety będzie się ładować wolniej. To jest taki minus, który na pewno zauważyłem. Natomiast plusów jest co niemiara. Auto prowadzi się świetnie, jeździ świetnie, aktywny tempomat działa świetnie, utrzymanie na pasie ruchu, zdarzają się lepsze auta, aczkolwiek jak dla mnie na autostradę świetny system pozwala mi odpocząć i z roli kierownika stać się obserwatorem. Oczywiście bacznym obserwatorem, natomiast mi taki system odpowiada. Co tam jeszcze? No niewiele jest co opowiadać, bo w aucie się niewiele działo, poza tą akcją serwisową na płyn. To żadnych przygód, żadnych tutaj wymian. Jak ktoś nie ogląda poprzednich podsumowań, to tylko pokażę, co zostało zrobione. W ramach gwarancji została tutaj ta klapka czy mechanizm uruchomiony, znaczy wymieniony, bo był taki kłopot, że czasami się nie chciało otworzyć, trzeba było tak mocniej pacnąć. No ale teraz już jest elegancko, od tej wymiany absolutnie się nic takiego nie działo. I jeszcze kolejna gruba naprawa. No to mamy tutaj schowek na okulary. To był jeszcze taki problem z tą kiją. A, jeszcze zapomniałbym najważniejszego. Wymiana akumulatora, ale oczywiście to jest tylko clickbait, bo wymieniony został 12V akumulator. No bo niestety auto w pierwszej wersji softu miało taką skłonność, to mi się 2 razy zdarzyło, do rozładowania go do zera. No i podejrzewam, że to mu zaszkodziło. Jak mu to zaszkodziło, no to jak dobiegały 2 lata, to niestety stracił pojemność. Efekt był taki, że kiedyś zostawiłem sobie bagażnik otwarty czy coś, dosłownie na parę minut poszedłem coś do domu zapakować, wróciłem na momencik i za chwilę akumulator 12V był padnięty. Jak do tego doszedłem, no potem go oczywiście prostownikiem naładowałem, ale potem można było auto uziemić w ciągu, ja wiem, 2-3 minut. Wystarczyło włączyć bez hamulca, czyli w takim niepełnym włączeniu. On wtedy nie ładuje 12V akumulatora. No i na podtrzymaniu ten akumulator 12V, jak się włączyło światła czy coś, no to po prostu w oczach napięcie spadało. No nie miał po prostu pojemności. Znowu się powtarzam. Także coś tam się dzieje z tym samochodem, no ale 12V akumulator wymieniałem i w spalinowych samochodach, i w Nissanie Leafie na gwarancji. Nie wiem, to są czasy jakichś marnych 12V akumulatorów, bo pamiętam Citroena, w którym 12V akumulator przetrwał 8 lat i nic się z nim nie działo. Ale dzisiaj dalej ok. Auto prezentuje się świetnie. Może ten lakier mógł być bardziej twardy, no ale to czasy są takich lakierów mniej twardych, więc jak się tam bliżej przyjrzeć, to gdzieniegdzie się niestety porysował. Natomiast ja uważam, że jak najbardziej wszystko jest przyzwoicie. No są jakieś takie drobne ryski, trzeba by to było spolerować. Ale myślę, że jak na 80 000 po naszych drogach i po naszych parkingach za wąskich, to nie jest źle. Nie wiem, jakie będzie audio, bo zapomniałem sobie mikrofonu, a niestety zaczęło wiać. No mam nadzieję, że będzie dało się tego słuchać, ale chciałem w takich pięknych okolicznościach przyrody nagrać tego elektryka, bo no dalej, jakbym miał dzisiaj coś kupić, oczywiście dzisiaj to auto już występuje tylko na rynku aut używanych, to bardzo bym się zastanawiał nad taką Kią Eniro, bo jeśli nowy samochód, no to już nie jest taki jednoznaczny. Natomiast jeśli rynek aut używanych, to na dzień dzisiejszy pi razy drzwi to auto jest warte około 150 000. Ja powolutku kończę spłacać leasing, ale tak mi się fajnie tym autem jeździ, tak go lubię, że na razie nie planuję sprzedaży. Uprzedzam komentarze. No i co? No i tyle. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!